nazywam się Paulina Kwietniewska, jest ze mną Aleksandra Dudek. Razem prowadzimy cykl rozmów pod tytułem Zawód kreatywny, sztuka zarabiania na sztuce. Tak, dzisiaj naszym gościem jest Bartek Kosowski. Nie będę opisywała całego twojego dorobku, powiem tak dla wstępu, przeczytajcie sobie potem sami wszystko. Bartek ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi. Jest znany przede wszystkim z robienia plakatów, portretów i ilustracji prasowej. Współpracował z Netflixem, Kanal Plus, Apple, prawda? New Yorker, The Economist, Washington Post. Otrzymał 3 złote medale od Stowarzyszenia Ilustratorów Nowego Jorku i Los Angeles i jest mentorem Adobe Design. To między innymi. A co więcej nam powie? No więc zacznijmy od tego, że 2 lata temu dostałam zlecenie na plakat do Lolity. No i to było bardzo trudne zlecenie ze względu na ciebie, bo po twoim plakacie miałam wrażenie, że zostawiłeś niewiele pola do popisu. No nie wiem, co mam powiedzieć. Powiedziałeś tyle, ile trzeba było powiedzieć w tym temacie, no i to było bardzo trudne zadanie, żeby zrobić coś, co będzie, nie wiem, bardziej wymowne i bardziej w zgodzie w ogóle z książką. Także może zacznijmy od tego plakatu, bo to był też chyba taki pierwszy plakat, który był tak dużym sukcesem w twojej karierze? To tak naprawdę był pierwszy plakat, taki prawdziwy plakat filmowy, który zrobiłem, więc jakby to też jakby nie tylko pierwszy plakat, który jakiś tam sukces odniósł. Plakat powstał chyba w 2014 roku na wystawę w San Francisco. Ona była poświęcona Kubrickowi, więc to był w sumie plakat filmowy, a nie książkowy. Czy to był jakiś open call, czy to był plakat, który ty po prostu, nie wiem, ktoś u ciebie zamówił? No bo jakby jak to się stało, że robiłeś plakat do San Francisco? Wiesz co, robiłem do tej galerii już wcześniej jakieś tam kilka prac, tylko to były takie bardziej ilustracyjne prace. To jest taka galeria, oni mają jedną siedzibę w San Francisco, teraz mają też w Nowym Jorku wystawy. I zapraszają artystów, robią takie wystawy tematyczne związane z filmami. Na przykład jest Kubrick, Lynch, Jean-Pierre Jeunet i inni reżyserzy. I zapraszają ilustratorów, ludzi, którzy robią plakaty, nawet rzeźbiarzy, ogólnie ludzi kreatywnych do tego, żeby zrobili jakieś prace związane z tym danym reżyserem. Czasami są to, ja akurat na pierwsze 2 wystawy do nich robiłem bardziej ilustracje niż plakaty i jak przyszła ta wystawa poświęcona Kubrickowi, to stwierdziłem, że no to może zrobię sobie plakat, bo w Stanach ten jakby tak zwany alternatywny plakat filmowy jest prężnie działającą, że tak powiem, instytucją i ludzie to zbierają, bardzo dużo ludzi to robi. Jest kilka galerii takich dużych, które wykupują licencje od wytwórni filmowych i na tej podstawie zapraszają artystów, żeby robili plakaty. No i tak się właściwie to zaczęło. Stwierdziłem, że zrobię coś takiego. A czy miałeś wybór? Czy tobie po prostu rzucono Kubrick i ty stwierdziłeś, że... Wiesz co, to była wystawa poświęcona Kubrickowi, więc... No tak, ale zakładam, że nie każdy mógł... Rzucić że nie się na było Lolitę? Tam, no właśnie. Tak, w sumie nikt inny chyba nie zrobił Lolity, więc... Czyli mogłeś wybrać ze tak, wszystkich ogólnie filmów? jest hasło Kubrick i rób co chcesz. To tak mniej więcej wygląda. W sensie możesz coś narysować, możesz zrobić rzeźbę, możesz, nie wiem... Okej, i to był pomysł, który przyszedł ci od razu, czy... Nie, w sumie przyszły mi 3 pomysły do głowy wtedy. W ogóle super kreatywny jestem, przyszły mi 3 pomysły. Były to 3 plakaty. Do Lśnienia, do Lolity i do Mechanicznej Pomarańczy. Okej, wszystkie świetne. I w sumie to było tak, że wiadomo, że nie chciałem robić wszystkich 3, no bo nie miałem na to czasu. Głównie nie miałem na to czasu, tak? To był jedyny powód. No i tak mi się wydawało, że ta Lolita chyba jest taka najfajniejsza, tak? Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że ona będzie tak popularna i jakby będzie tak jakby dużym się krokiem. Stała dosyć tak. ikoniczna, mam wrażenie.
mi głupio to mówić, ale ja tego nie powiedziałem, tak? Ale rzeczywiście no, wybór chyba był dobry, tak? Chociaż później ciekawostka jest taka, że jeśli chodzi o te pozostałe prace, to na przykład Lśnienie na podstawie tego projektu z 2014 roku zrobiłem w tamtym roku, czyli 5 lat później na licencji właśnie Warner Bros. I to był plakat, który powstał właśnie w 2014 roku, szkic, i został doprowadzony do takiego bardziej fancy wyglądu Czyli- 5 lat później. A mechaniczna pomarańcza? A mechaniczna pomarańcza pozostała w fazie szkicowej i nigdy do niej nie wróciłem. Aha. I powiedz, co zmieniło właśnie po tym sukcesie tego plakatu? Co się zmieniło? Może zaczniemy w sumie od Aha. początku. Dobra. Pierwsza praca. Jak miałem 3 lata, to narysowałem coś w łazience, nie? Pierwsza praca zawodowa. Pierwsza praca zawodowa to była jakieś taka w sensie, za którą ktoś mi zapłacił, tak? Nie. Nie. Praca w szkole. A, taka pierwsza praca, tak. Aha. Zacznijmy od tego, Tak, bo ukończyłeś najpierw anglistykę. Tak, dokładnie. Dobrze, zacznijmy od mojej pierwszej pracy. Jakby rysowałem od zawsze, jakby pewnie jak większość ludzi, którzy zajmują się tego typu rzeczami. No ale jakoś tak po studiach stwierdziłem, że fajniej będzie znaleźć coś, co da mi pewną pracę, a że angielski to nie było tak, że nienawidziłem języka angielskiego i literatury angielskiej i stwierdziłem, że zacznę studiować anglistykę I uczyć. i uczyć się angielskiego, chociaż jest to coś, czego nienawidzę, to stwierdziłem, że pójdę na tą anglistykę, będę sobie rysował w domu. No i tak właśnie było. Zacząłem później po studiach uczyć w jakichś prywatnych szkołach językowych. Miałem nawet epizod pracy w szkole państwowej, gdzie nawet byłem wychowawcą klasy, więc jest to ciekawe doznanie. Tutaj już w Łodzi, tak? No ale cały czas jakby rysowałem, więc po skończeniu... Okej, a dlaczego, skoro lubiłeś i angielski i rysowanie, to dlaczego mimo wszystko nie poszedłeś od razu w stronę rysowania? Trudne pytanie, bo myślałem, że z tego nie ma pieniędzy. O, Okej, właśnie. czy dalej tak Dlatego sądzisz? robimy tę rozmowę. Nie, już tak nie sądzę teraz. No. Aha. To gdzie był ten moment, kiedy zdecydowałeś, że jednak porzucasz szkołę, wychowawstwo i zajmiesz się rysunkiem? Wiesz co, to było tak, że ja jakby ucząc już angielskiego dostawałem jakieś tam pierwsze zlecenia, bo ja jakby najpierw skończyłem anglistykę, później poszedłem na SP tutaj łódzkiej i kończyłem grafikę warsztatową. Więc jakby już pracując, no bo nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby 10 lat studiować, bo nie. I te zlecenia aha. przychodziły... Już do ciebie? po Tak, ale skąd? wiesz co, pierwsze zlecenie było z Newsweeka. Wow. Bo akurat to muszę przyznać, że rzeczywiście miałem trochę fuksa, bo jakaś tam koleżanka tam pracowała i stwierdziła, czy może chce coś narysować. To jakby, no, stwierdziłem, dobra, mogę coś narysować, tak? I zrobiłem dla nich jedną chyba czy 2 ilustracje tylko, no ale to już było coś, co można sobie wpisać, że narysowałem 1 czy 2 ilustracje dla Newsweeka. No i tak przyznam szczerze, na początku to było tak, że rzeczywiście, wiecie, chodziłem do nie wiem, Empiku, bo jeszcze wtedy były gazety papierowe i przeglądałem, spisywałem sobie jakichś dyrektorów artystycznych ze stopki i wysyłałem, spamowałem ich mailami, także niestety. Odpisywali? Jakieś 3%, tak? Także no, to tak niestety wygląda, no jakby, no bo, znaczy nie wiem, czy tak to wygląda, tak wyglądało w moim przypadku, także jakoś tak trzeba było jakby starać się, żeby ktoś zauważył to, że ja rysuję i tak dalej, tak? Oczywiście z biegiem czasu to jest później coraz łatwiej, tak? No bo jak się zrobi 2 ilustracje, to jest łatwiej dostać 3, jak się zrobi 50, to łatwiej dostać kolejne 10, a jak się zrobi 500, to już wtedy jakoś idzie, nie? Więc tak to wyglądało. No, to się nazywa efekt kuli śnieżnej. Ma to sens. No. To koniec? Dziękuję. No nie, bo moje następne pytanie jest takie, no bo zacząłeś od tych ilustracji Mhm. i w którym momencie stwierdziłeś, że plakat filmowy, bo mam wrażenie, że to jest coś, co ci sprawia jakby największą frajdę, tak? No chyba tak. Wiesz, jeszcze tak? Nie. Wcinam Mów. się strasznie. Ja się Wiesz co, to było tak, że ja rysowałem te ilustracje i plakat filmowy tak naprawdę pierwszy zrobiłem, jak była ta Lolita, tak? Także to tak jakby wcześniej robiłem ilustracje i
I jakoś nawet nie myślałem o tym, żeby robić plakaty filmowe, bo plakaty filmowe kojarzyły mi się, wiadomo, że była Polska Szkoła Plakatu i tam byli, wiecie, świeży i inni, których zresztą strasznie lubię, ale jakoś tak nigdy mi to nie było bliskie, bo plakat mi się kojarzył z takim jakimś czymś bardzo prostym, co wisi na ścianie, tak, czy tam na murze, bo jeszcze kiedyś pamiętam, były takie czasy, że rzeczywiście Łódź była obwieszona plakatami z eventów i tak dalej i one zazwyczaj były takie średnio ładne, z małymi wyjątkami, tak, jakichś tam osób, które rzeczywiście robiły coś fajnego, więc nie wiem, jakoś tak nawet mi nie przyszło do głowy, żeby robić plakat, tak. Na studiach w ogóle nie robiłem żadnych plakatów, to powstało zupełnie później, właśnie przy okazji tej Lolity, tak. I tak naprawdę te moje plakaty to są takie, one są, ja nie umiem w typografię, więc one są tak naprawdę ilustracjami. Ja to bardziej bym określił, że to są ilustracje. Nawet są dosyć narracyjne takie. No tak, no tak jak taka ilustracja prasowa, więc jakby te moje plakaty tak naprawdę są ilustracje, no jakby, bo nie umiem w literki, dlatego. No okej, był ten plakat do Lolity. I jak to się potem rozwinęło od tego plakatu do całej rzeszy innych plakatów? To w ogóle było to była strasznie dziwna akcja, bo zrobiłem ten plakat do Lolity, on się stał takim trochę wiralem, wysłałem na kilka konkursów, jakoś tak Wygrałeś. się spodobało to ludziom. No i później jak dostałem te medale, to jakoś nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale zadzwonił do mnie prezydent Stanów Zjednoczonych. Nie, miałem telefony gdzieś tam, wiecie, TVN, jakieś pytania na śniadanie. Nie, to się nazywa inaczej, to się jak nazywa? Dzień dobry TVN. Dzień dobry TVN, tak. Pytanie na śniadanie też dzwoniło, ale jak się dowiedzieli, że już byłem w TVN, to bez sensu tego samego gościa mieć, tak to działa. Nie wiedziałyście, że to tak działa? Nie. Ja w sumie też nie wiedziałem. Może po prostu nie chcieli mnie. Więc no i to taki hype się zrobił trochę, że to już było wiadomo, że ja robię te plakaty, chociaż tak naprawdę zrobiłem jeden, więc no, miałem jakieś tam telefony, wiecie, z różnych agencji, żebym przyszedł do nich pracować i robił te Lolity. Zagraniczne agencje pewnie głównie, czy polskie? Nie, wtedy jeszcze polskie. Aha. Chociaż już wtedy, z tego co pamiętam, miałem jakichś zagranicznych klientów pierwszych, robiłem sporo jakichś rzeczy do Norwegii. Miałem takiego klienta, który mi zlecał różne rzeczy, ilustracje właśnie do Norwegii, chociaż to były portrety, bo zanim zacząłem te plakaty filmowe robić, to robiłem bardzo dużo portretów. W sensie tak dużo, że już miałem dość tych portretów, bo pamiętam jeszcze jak Przekrój istniał. Istnieje Przekrój jeszcze? Chyba wrócił. Ponownie. Istniał ten taki, który Klasyczny. pierwsze Stary pierwsze Przekrój. wcielenie. To tam też zacząłem rysować portrety i te portrety praktycznie rysowałem na zmianę z jeszcze jakimiś 2 ilustratorami, z tego co pamiętam, więc tak naprawdę co 2 tygodnie robiłem portret i robiłem tego przez 2 lata czy 3 lata, więc już tych portretów trochę miałem dość. Nie? I ten plakat filmowy był takim fajnym jakby odbiciem się od tych rysowania, wiecie, tych twarzy, bo wiadomo, oczy, nos, usta, to jest nudne strasznie. Nie? A ilustracja prasowa, bo to jest też duży wątek twojej twórczości, prawda? No tak, prasowa i też jakby ogólnie rzecz biorąc, bo teraz takiej stricte prasowej ilustracji, ona trochę się połączyła z tą taką online'ową, tak, ale nazwijmy to też prasową, tak, w sensie taki editorial, tak. Czy pytanie jest, czy to jest fan, czy jak to się stało? Tak. Czy... tak, to jest fan, bo to jest o tyle fajne, że to jest trochę jak robienie plakatów filmowych takich w starym stylu, bo bardzo często jakby trzeba odseparować ilustrację prasową, która ma na celu po prostu narysowanie portretu czyjegoś z jakimiś tam elementami dodatkowymi, a taką, która ma jakby wzbogacić artykuł, tak? Czyli jakby jest to o tyle fajnie wyzwanie, że dostajesz jakiś tekst i musisz to, ja zawsze tak do tego podchodziłem, musisz tak przedstawić to wizualnie, żeby czytelnik jakby po pierwsze wiedział, o co chodzi, nie czytając tekstu, po drugie, żeby go to zainteresowało, żeby było ładne, bądź też brzydkie, ale w taki sposób, że to kogoś zainteresuje. Tak? No zdaje się, że trochę jest taki renesans tej ilustracji prasowej po takim No tak. okresie, gdzie głównie wsadzano zdjęcia, to w tym momencie, no i w Polsce też właśnie to się tak odrodziło dosyć mocno i No Tak. i mam wrażenie, że to się też łączy z tym, że jest lekki powrót do realizmu, zwłaszcza na zachodzie, tak? I tutaj ty wszedłeś jakby z poprawną anatomią w rysunku i tak dalej. To jest coś, czego nie było przez lata, no bo jednak mam wrażenie, że od połowy zeszłego wieku te rzeczy w Polsce szły bardziej w stronę takiej abstrakcji. Tak, i tak trochę chyba jest ciągle, bo jakby trochę to jest tak, że
ilustracja amerykańska zawsze była taka klasyczna, tak? To było Disney. nie licząc Disneya, ale to jest Ilustracje cartoon. Tak? sądowe. Mówię o takiej ilustracji, wiecie, jak Leyen Decker czy tam Norman Rockwell. No, mówiąc brzydko, oni przerysowywali zdjęcia, tak? Jakby, jak Mucha też przerysowywał zdjęcia, tak? Pewnie niewiele osób o tym wie, ale tak właśnie było. Oczywiście to jest jakby nacechowane ich kreską i jakby to jest w ich stylu, ale to jest anatomicznie, tak jak powiedziałaś, poprawne i dość realistyczne w taki lub inny sposób, tak? I rzeczywiście ta ilustracja w Stanach jest bardziej taka realistyczna. Choć też na przykład Nowy Jork jest bardziej, wiecie, berlińsko-europejski, chce być bardziej mniej realistyczny, tak to mogę ująć, tak ładnie. No, więc, ale prawda jest taka, że teraz jakby w Polsce ilustracja prasowa, ciężko mi powiedzieć, czy to jest tak, że jest większość chyba ciągle nie jest realistyczna, tak mi się wydaje. Ja mam wrażenie, że to powoli zmierza w takim kierunku. No, chociażby te wszystkie portrety, o których ty Mhm. mówiłeś w przekroju, Mhm. teraz chyba większość lepszych magazynów ma rysowane portrety. 10 lat temu tak nie było. No tak, no. No tak, i to rzeczywiście, nie jest abstrakcyjne. No nie, to nie jest. No, trudno, znaczy, to w sumie da się zrobić, znaczy w sensie dobrze odwzorować postać abstrakcyjnie. No tak, ale to jest taki Ale to uszklepany realizm, po tak, prostu realizm, no, nie? tak, no. Okej, ja mam trochę inne pytanie. Jak na twój sukces zareagowała branża? Znaczy z jakim odbiorem się spotkałeś ze strony kolegów po fachu, koleżanek? Wiesz co? Kurczę, trudne pytanie. Nie wiem. W sumie nie miałem jakichś telefonów w sensie Z gratulacjami. z gratulacjami, albo że ktoś mnie zabije na przykład, bo dostałem medal, tak? Nie wiem, to chyba trochę trudne pytanie. Nie wiem, jak na to odpowiedzieć. W sensie... Poprawiły się stosunki w branży, czy pogorszyły? w tym sensie. Dobrze, to łatwo odpowiedzieć, po prostu nie zrozumiałem pytania. Wiesz co, no na pewno po tym, jak dostałem te nagrody, to rzeczywiście telefonów było dużo i jakby ludzie chcieli, żebym dla nich rysował różne rzeczy, tak, plakaty. Najczęściej to były właśnie to, o czym wspomniałem wcześniej, chcieli, żebym zrobił taką 2., 5. i 10. Lolitę, ale no jakby to tak się nie da, znaczy jakby, przynajmniej ja tak nie umiem, żeby wyskakiwać, wiecie, z super pomysłami co 10 minut. No i tak, ale jeszcze... Właśnie, bo tych zleceń było bardzo dużo i czy łatwo ci było wybrać, na które chcesz odpowiedzieć, a na które nie? Czyli metodą prób i błędów tutaj. Wiesz co, odpowiadam na wszystkie, ale niektóre mówię, że tego nie zrobię. Nie, jakby to, czy przyjmuję jakieś zlecenie, czy nie, to jakby zależy od takich w miarę jakby logicznych czynników. Czy zlecenie jest fajne, w sensie, czy to jest coś, co jakby da mi przyjemność i czy są za to pieniądze. No jakby, bo też, To jest jakby, ta zasada 3P, prawda? Przyjemność, prestiż, pieniądze. tak, trochę tak. I nie Zdarzyło było ci się coś warunki. takiego, że na przykład oferta była bardzo fajna finansowo, ale chcieli, żebyś wyszedł poza coś, co ty byś chciał robić i z jakimś ciężkim sercem odmówiłeś, czy właśnie wręcz... Z lekkim nawet Właśnie, odmówiłem, czy miałem z- takie akcje, tak. Miałem Aha. jakiś czas temu jedna z linii lotniczych polskich zgłosiła się do... Nie chcę, żeby nie było, nie będę wymieniał, która. Zgłosiła się do mnie, bo robili jakieś takie, była niepodległa i to była jakaś tam rocznica odzyskania niepodległości i chcieli, żebym chcieli pomalować samoloty patriotycznie i tam dostałem taki brief, gdzie miała być, wiecie, husaria i wojna i ogólnie taki patriotyczny Ten klimat, klimat, tak. czarno-czerwony, że tak powiem. Powiedziałem, że jakby fajnie, ale to znajdźcie sobie kogoś innego. No bo jakby nie, żeby nie był patriotą wielkim, ale po prostu jakby są pewne rzeczy, których się nie podejmuje, tak? Jakby miałem też, z takich świeżych rzeczy ostatnio właśnie, bo robiłem ostatnio, to taka najświeższa rzecz, mural Baczyńskiego, który w sumie też jest patriotą, chyba Ale był. poetą W sumie, jednak, nie? Tak, I też zgłosiła się do mnie, na przykład miałem telefon z telewizji Republika,
No i tak z przyczyn osobistych i jakby światopoglądowych niestety musiałem odmówić. Znaczy nie musiałem, ale po prostu odmówiłem, tak? Także Ja się tak Także to są zastanawiam, takie jakby bo wybory, to też które- chyba mam wrażenie, że trochę wynika z tego, że jednak, bo ile miałeś lat, jak zacząłeś się utrzymywać z ilustracji? tak, to jest właśnie trudne pytanie, wiesz co, bo to Kiedy zależy... mogłeś rzucić etat Aha, w tym anglisty? sensie, no. To i było jakieś dostać- 13 lat temu, więc to miałem 28 lat. Okej, no bo też mam wrażenie, że to są takie rzeczy, do których się z czasem dochodzi i że też jeżeli no nie zacząłeś od razu, nie wiem, od 20 roku życia tego robić, to że może nie musiałeś mieć takiej drogi przez mękę, brania kiepskich klientów, Trochę tak, z którymi nie chcesz pracować, trochę, nie? No trochę tak było, bo jakby ja wiedziałem jakby dość mocno, co ja chcę robić, że nie wiem, że nigdy na przykład nie chciałem pracować w agencji, nie wiem, robić banerów, tak? No jakby to już wolałem uczyć się angielskiego, bo to tak naprawdę tak. nie jest takie złe i w sumie jest pewnie fajniejsze niż robienie banerów, nie urażając nikogo, kto robi super banery. Okej, a oczywiście. jak zrobiłeś plakat do Lolity, to ile miałeś lat? Ile to W było lat? 2014 to było, 7 lat temu, tak? Czyli miałeś 7. 34? Tak. Okej. 34. Czyli w sumie takie 6 lat do tego głównego sukcesu od momentu, kiedy No tak. zacząłeś się z tego utrzymywać, okej. Znaczy nie, w sumie zacząłem, rzuciłem pracę jakby nauczyciela angielskiego, bądź też lektora, brzmi to ładniej, 12 lat temu. Także wtedy rzuciłem robotę, w sensie tak, że to było dokładnie tak, że jakby wtedy uczyłem już w takiej jakby prywatnej szkole językowej, więc jeździłem, to był głównie jakiś business English i tak dalej, jeździłem po różnych CEO, CFO i innych różnych firmach, ucząc tych ludzi angielskiego. I to było tak, że w dzień uczyłem, wracałem do domu wieczorem, po nocach rysowałem i to było fajne na początku, ale tak w którymś momencie sobie pomyślałem, że kurczę, no nie można pracować nie musisz 24. w sumie, nie? No tak i też stwierdziłem, wtedy jeszcze to nie było dokładnie tak, że z tych ilustracji było na tyle dużo, wiecie, pieniędzy, że można było się z tego utrzymać. No ale to też dlatego, że musiałem część czasu spędzać na to, żeby uczyć, tak? Więc pomyślałem sobie, dam sobie rok przerwy, jak się z tego utrzymam, to nie wracam do nauczania. Czyli powstał wtedy jakiś taki plan konkretny, co chcesz osiągnąć w jakim czasie, tak? Tak, biznesplan, w sensie Tak. rzucam pracę, jak się uda, to się uda, jak się nie uda, to się nie Aha. uda. To taki bardzo sprecyzowany plan. Nie, ale no tak, no masz rację. No. Już od wielu artystów w ogóle słyszałam, że tak mniej więcej po 5 latach od wzięcia się za coś tak powiedzmy etatowo, tak, czyli codziennego malowania, rysowania, osiąga się Wypalają takie, się. no nie, albo się wypalają, albo wypala. Czyli, że takie większe sukcesy tak mniej więcej po tych 5 latach, tak? I też słyszałam, że to się zgrywa z tą zasadą 10 000 godzin. Nie wiem, czy Wszystko słyszeliście prawda. o tej... Nie, ja słyszałem o tym, w tak, zasadzie, ale że do jak końca się- nie wiem, czy to tak jest. No właśnie Ale chciałam pewnie- cię o to zapytać. Czy uważasz, że jakby to są takie umiejętności, te, które ty posiadasz, znaczy oprócz tego, że na pewno posiadasz talent, tak, i jakieś tam predyspozycje, to czy to są umiejętności, których się można nauczyć, które można w sobie rozwinąć, czy jakby, czy to jest takie dosyć uniwersalne? Wiesz co, no na pewno to też zależy od stylu, bo są osoby, które jakby świetnie sobie radzą i wcale nie znają anatomii i jakby czasami to są nawet ludzie, którzy nie ukończyli szkół artystycznej i to jest też fajne, tak? Jakby ja akurat mam taki styl, jaki mam, więc u mnie rzeczywiście, żeby narysować realistyczny portret, który jednocześnie nie będzie kopią zdjęcia, bo często się spotykam z tym, że to jest przerysowane zdjęcie. No, w pewnym sensie Mucha też przerysował zdjęcia, tak, ale jakby robił to w swoim stylu, tak, jakby to też jakby trzeba rozróżnić jakby poszczególne style, ale no trzeba robić coś codziennie, żeby być w tym lepszym niż gorszym. To ja mam propozycję, bo przyszedłeś tu z teczką, żebyś pokazał nam coś, co przyniosłeś. Dobra, to już pokazuję. Nie wiem, co tam jest tak naprawdę, bo po prostu szybko się zbierałem. Dobra. To jest tak. Będę wyciągał po kolei. Nie wiem, co tam jest, więc lecimy. Tak. Pierwszy ogień. Plakat do Reakcja reakcji łańcuchowa. Aha. Zrobiony na zlecenie studia filmowego Kadr. To jest jedna z ostatnich prac, tak? Wiesz co, 2-3 lata temu, Aha. więc tak coś pomiędzy. Aha. Zlecenie o tyle fajne, że
W ogóle zlecenia z plakatami są o tyle fajne, zwłaszcza takimi, to było robione do Gdyni, w sensie na festiwal filmowy w Gdyni, że można sobie obejrzeć film przed premierą. Często to jest taki, wiecie, director's cut, w sensie Aha. bez dobrego dźwięku. Świetne. 4 godziny. Nie, może nie, ale ciekawe jest, bo robiłem z takich do Gdyni robiłem to i robiłem jeszcze Jestem mordercą. I tak, tutaj rzucić? Z Jestem mordercą było o tyle ciekawe, że ta finalna wersja, która później, którą jakoś tam na premierze oglądaliśmy, miała wycięte 2 sceny, które... Zmieniały kompletnie znaczenie filmu? Nie, nie wiem, kto to będzie oglądał, nie, Brakowało. ale czegoś mi tam brakowało, Okej. tak akurat. W sensie był to trochę inny film, ale jakby to też ja nie byłem twórcą tego filmu, tak? Także tak. Tutaj, to jest dość ostatnia rzecz, to jest, robiłem na festiwal Himmelsbacha Aha. w Mińsku Mazowieckim. Jakie kolory? Odbył się? Ten jeszcze festiwal się odbył. Robiłem później też jeszcze jeden dla nich plakat i był tylko, nawet nie był online, po prostu jest przeniesiony na Czy ja nowy dobrze rok. widziałam, że ty to robisz na iPadzie? Nie, na takim dużym iPadzie, na Wacomie takim. A na Wacomie, okej. Tak, takim Bo iPadzie na 27. zdjęcia wyglądały jak iPad duży. Jak duży iPad. No. Jest to bardzo duży iPad, 27 cali ma. No jest to o tyle fajne rysowanie na jakby cyfrowo, że czasem ludzie mówią, że jest łatwiej, no bo można zawsze cofnąć i mają rację w sumie, tak, ale plus jest taki, że ja przerzuciłem się na tablet. Przepraszam, Tak? tu jest zamiast Ray-Ban Himmelsbach. Świetne. Tak, to jest nawet jest to takim samym, dokładnie tak samo napisane jak Tak, Ray-Ban. właśnie. Nie wiem, czy to widać, Tak. czy nie widać. To jest bardziej w moim stylu, w sensie jest to Bardziej monochromatyczny. zielone. To wynika też z tego, że ja nie umiem w kolorki, nie? I to tak jakby nie umiem w typografię. Niebieskie. Czy co? Ja miałam powiedzieć niebieskie, kiedy powiedziałeś zielone. Trochę też z niebieskiego. Też nie umiesz w kolory, dlatego zajmujesz się malarstwem, wiadomo. Dlatego maluję w 3 kolorach. Tak, tutaj jeszcze jakieś rzeczy wyciągam. Tu jest jakiś taki, to jest mój director's cut do Jestem mordercą, w sensie Aha. plakat, który I był. tutaj zrobiłeś literki. Tu zrobiłem literki i to nie przeszło. W sensie pojawił się, znaczy plakat, który był użyty do filmu, był akurat bez literek. Okay. To jest taka wersja moja, tamtej niestety nie zabrałem ze sobą, bo za szybko się pakowałem. Ale tak, chciałem się trochę pobawić jakby typografią i na tyle mnie stać, tylko niestety. No. Dlatego się nie zajmuję typografią. Chociaż ja akurat to lubię, bo jest tak nieoczywiście, w sensie. No. Pod spodem jest tutaj jeszcze coś, jest to taka mini Tutaj wydruk. czuć uczelnię. Tutaj tak, tutaj to jest bardzo łódzkie. Oryginał był dużo większy, bo był formatu 100:70, więc 2 razy taki. Wygląda to trochę inaczej, bo ten detal jest ważny, bo to jakby to w ogóle było robione na zlecenie Puro w Łodzi i kilkunastu artystów zostało zaproszonych głównie z Łodzi do tego, żeby zrobić prace związane właśnie z Łodzią, czyli był to film, sztuka i tak dalej, a w związku z tym, że Puro znajduje się zaraz obok MS, to pomyślałem sobie, że fajnie by było to jakoś połączyć i padło na Kobro, tak? Ale żeby nie było nudno, to stwierdziłem, że to Kobro niech jest trochę jakby odrealniona i te kompozycje przestrzenne, które rysowałem, które są tak naprawdę w budynku obok, chyba że są w MS1 czy w MS2. Zależy, które. No właśnie. Będę eksperta. Więc stwierdziłem, że zrobię coś więcej niż tylko je, żeby to nie była taka po prostu narysowana rzeźba. Więc na tej pracy pojawiają się tego typu elementy. Na tej jeszcze jednej, zaraz ją może gdzieś tam wyciągnę. Jest coś takiego. A, No. No i to był fan. To rzeczywiście było super zlecenie, bo tak naprawdę miałem bardzo dużą jakby swobodę tego, co mogę zrobić. No i siedziałem i te kreseczki sobie tam dziubałem, nie? To jakby pomysł był taki, żeby to było sito. Raz, dwa, trzy, chyba 6-kolorowe. Ostatecznie było to wydrukowane jako cyfra.
ale jest to jakby gotowe pod sito, bo jakby ten rysunek linearny jest taki trochę wchodzący w aquaforte, bo ja też jakby ten sposób rysowania mój trochę też wynika z tego, że studiowałem grafikę artystyczną i robiłem dyplom z metalu, heavy metalu i jakby robiłem aquaforty, aquatinty, więc jakby ten sposób operowania kreską, lubię rysować kreskami, a nie plamami. A ja mam takie trochę inne pytanie tutaj, bo wspomniałeś o zleceniu od Puro i zastanawiam się w ogóle, jak to... To znaczy, oni się do ciebie odzywają, czy ty bierzesz w ogóle zaliczki, czy bierzesz zaliczki? Nie biorę. W sensie tak, oni się do mnie... Nie, ja po prostu obdzwaniam wszystkie hotele i pytam, czy ktoś nie chce czegoś na ścianę. Nie, no żartuję. Nie, no Puro się odezwało, mieli taki koncept, oni chyba z tego co wiem, to we wszystkich hotelach mają po prostu jakichś lokalnych artystów. No i odezwali się, zapytali, czy chcę coś zrobić, ja odpowiedziałem, że tak, chcę coś zrobić. Z tym, że to pytanie mi przyszło do głowy tak w ogóle poza samym, powiedziałeś, że po prostu się do ciebie odezwali, tak? I zaczęłam się zastanawiać, jakby podpisujesz umowy, to taka techniczna bardzo sprawa, ale nikt nie chce o tym z reguły rozmawiać. Czy podpisujesz umowy, czy bierzesz zaliczki? Podpisuję umowy, chciałbym brać zaliczki, chciałbym, żeby ktoś się płacił, ale niestety nie, bo... I nawet za granicą? Za granicą nie, ale wiesz, to też wynika trochę z faktu, że znaczy, zdarzyło mi się brać zaliczki od klientów, którzy są na tyle mali i mi nieznani, że nie wiedziałem, czy te pieniądze zobaczę. Wtedy rzeczywiście brałem zaliczki, ale to było dosłownie kilka takich przypadków. Wtedy brałem rzeczywiście 50% z góry, bo nie wiem, kto to jest, nie wiem, co to jest za gazeta, nigdy o niej nie słyszałem i różnie to bywa, tak? No jasne. Ale jeśli to są klienci, którzy jakby mają są jakąś renomę, nie? renomę, to oni płacą. No, jeszcze mi się nie zdarzy w końcu. A właśnie Po długich latach tak oczekiwań płacą. Zlecenia, właśnie większość z nich... Wyciągać? No, tak. To są zlecenia, które ty dostajesz, czy też szukasz sam zleceń? Wiesz co? Bierzesz Kurczę, ja mam w jakiś strasznie open callach? słabą podzielność uwagi. Wyciągnę najpierw to i Dobra. później zaraz będziemy gadać. Czy sam szukam zleceń, czy teraz już Czy jeszcze ci się zdarza w ogóle? Już teraz mi się nie zdarza, tak? Teraz na szczęście jest o tyle fajne, że to bardzo dużo dostaję maili z pytaniami, czy to zrobię i jakby wybierasz. robię to lub tego nie robię. Ten szkicowy. To jest ten szkic właśnie, więc jak widzicie, ten mój szkic jest taki dosyć Pokażesz? mocno zaawansowany, tak? To jest szkic do mechanicznej pomarańczy, o której mówiłem. I w sumie to ja mam trochę ten problem taki, że ja bardzo dokładnie wszystko... A czy on był robiony ręcznie? Ręcznie, w sensie moją ręką. W sensie, ale nie, zastanawiam się, Nie, czy jest taki, to cały jest cyfrowy? Tak. No, ale plus jest taki teraz, że tak naprawdę przy dzisiejszych, nie wiem, programach, czegokolwiek się używa, to ten rysunek cyfrowy, jak się narysowało bardzo dużo prac analogowo, bo ja też wcześniej rysowałem po prostu ołówkiem, później to kopikami, jakby nakładałem tusz, skanowałem to i dopiero nakładałem kolory, to jak się zrobi, nie wiem, 500 czy 1000, czy nie wiem ile tych rysunków takich analogowych, to później nawet jak się rysuje cyfrowo, to tak naprawdę wygląda to tak samo, tak? Okay. Tylko trzeba, ja też często mówię ludziom, bo czasami ludzie mnie pytają o to, jak to robić, żeby to wyglądało analogowo, no po prostu najlepiej narysować bardzo dużo prac analogowo. To jest fajne, bo to jest taki powrót do takiej klasycznej reklamy, początków reklamy trochę. Tak. Wiesz co, to jest w ogóle, to jest praca... Ale z tym twistem tutaj podeszwy, to jest w ogóle bardzo fajne. Tak, bo to jest plakat też na taką wystawę w Stanach, poświęconą Wesowi Andersonowi. I pomyślałem sobie, że zamiast robić taki typowy plakat filmowy, zrobię taki trochę twist i to jest, jak ktoś widział film, to jest ten but, który oni mieli w tym filmie, tak? Jest to stylizowane bardzo mocno na reklamę dokładnie właściwie typografia i jakby kompozycja jest wzięta z reklamy Adidasów z lat 60. albo 70. Oczywiście tekst i cała reszta i ilustracja nawiązuje do filmu, ale jest tak jak zauważyłaś, nie? Jest to taki totalny ukłon w stronę tej starej reklamy. Nie? Było to wydrukowane jako sito, chyba nie pamiętam, 100 sztuk, 140 sztuk. To jest akurat cyfra, bo sita już nie mam. Tak? No. I może wyciągnę tą nieszczęsną Lolitę.
A wracając tak przy okazji do klientów, tak, i do tego, że już sam nie szukasz zleceń, ja chciałam jeszcze zapytać jakby, no bo dalej na pewno są jacyś klienci, z którymi chciałbyś bardzo pracować, ale jeszcze nie pracowałeś. Tak, właściwie to, wiesz co, i znowu się zawieszam. To najpierw wyjmę Dobra. pracę, a później odpowiem na pytanie, dobra? Będę próbował. Dobra, są tacy klienci. Wiadomo, że takim jakby marzeniem każdego ilustratora jest zrobienie tej, wiecie, okładki do New Yorkera. I to jest takie coś, co jest takim, wiecie, No tak, wisienką. to jest taki, wiecie, złoty medal na olimpiadzie, nie? To bym chciał zrobić kiedyś, ale pewnie tego nie zrobię. Okej, to może ostatnie pytanie, Aha. dosyć kontrowersyjne pewnie. Na samym początku powiedziałeś, że nie chciałeś pójść w rysunek, bo w tym nie ma pieniędzy. Jak to widzisz teraz? Zmieniłem zdanie. Zmieniłeś zdanie, jesteś zadowolony z obrotu rzeczy, tak? Nie jestem zadowolony, bo ja nigdy nie jestem zadowolony, cokolwiek by się działo, bo jestem prawdziwym Okej. Polakiem i żaden Polak nie jest zadowolony i zawsze będzie narzekał, ale Ale nie na jakoś- pieniądze. No, to jakie są Jakoś- minusy tej pracy? Minusy tej pracy? Tak. Wiesz co, no, że jak chce się, no to chyba takie minusy jak każdej pracy, że jak chce się jakby coś tam osiągnąć i się z tego utrzymywać, to trzeba strasznie dużo pracować. Więc jakby ja pracuję też w domu, ale nie dlatego, że teraz są takie czasy, jakie są, ale też jakby już przed COVID-em pracowałem z domu. No i to jest na tyle upierdliwe, że się pracuje cały czas. Także w sensie rano wstaję, jem śniadanie, idę do pracy i później idę spać. Nie, w międzyczasie jeszcze wyjdę sobie na spacer, chodzę po parku, czasem spotkam się ze znajomymi, ale trzeba dużo pracować. Ale to chyba jest w każdym zawodzie, znaczy tak mi się wydaje. Może są osoby, które pracują bardzo mało i odnoszą duże sukcesy, ale wydaje mi się, że chyba trzeba pracować dużo. Okej. Znaczy nie trzeba, ale można. Dzięki Bartek. Naszym gościem był Bartek Kosowski, autor plakatów, ilustracji, również prasowych. Dzięki. A rozmowa jest nagrywana w Kipiszu, świetnej klubokawiarni w Łodzi, która teraz potrzebuje waszego wsparcia na Patronite i bardzo byśmy chciały, żeby to miejsce przetrwało. Te rozmowy mają też temu służyć, żebyście nie zapomnieli o Kipiszu. Dzięki. Dzięki. Dzięki.